Witam o poranku. Jaka będzie inflacja w Polsce za luty? Zobacz najnowsze prognozy. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, zapraszam na InvestCaves, czyli wydarzenie darmowe, które jest dostępne dla każdego. Ja też tam będę. Jak ktoś chce się ze mną spotkać, to zapraszam. 24 i 25 marca i oczywiście zapraszam także 21 marca w Warszawie do kawiarni Agere Kontra. Będzie kolejne spotkanie na żywo, także darmowe, a temat tego spotkania: jak zarabiać na surowcach podczas kryzysu. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Jaka będzie inflacja w Polsce za luty? Zobacz najnowsze prognozy. Dzisiaj dla polskich aktywów najważniejszą informacją będą dane o inflacji za luty. Dane poznamy o godzinie 10. To naprawdę będzie publikacja, która może wywołać bardzo dużą zmienność, amplitudę wahań. Rynek się zastanawia, jak bardzo podskoczy inflacja. Te zmiany cen administrowanych i wszystkie inne czynniki, które na przełomie roku wpływały na inflację, będą się teraz kumulować. Dla części inwestorów właśnie teraz będzie ustanowiony szczyt inflacji w naszym kraju. Dla części inwestorów inflacja już osiągnęła swoje apogeum i oczywiście będziemy teraz weryfikować, kto miał rację i jak duży będzie wpływ tego zjawiska na zjawiska, które się dzieją na polskich aktywach. I oczywiście będziemy szukać także odpowiedzi na pytanie, czy procesy dezinflacyjne faktycznie zachodzą. Wczoraj dane makroekonomiczne ze Stanów Zjednoczonych moim zdaniem zasugerowały, że procesy dezinflacyjne jednak postępują, więc teoretycznie spodziewam się troszeczkę niższej inflacji niż zakładały prognozy, ale jestem gotowy na każdy scenariusz. Pierwszy wykres, który jest w tle, pokazuje, jak inflacja w Polsce zachowuje się na tle najważniejszych krajów Europy Środkowo-Wschodniej i tutaj widzimy, że inflacja w naszym kraju chce stworzyć swoje ekstremum, tak jak to się dzieje teraz w Czechach. Natomiast eksploduje w ostatnim czasie inflacja na Węgrzech. Natomiast rynek zastanawia się, czy te procesy dezinflacyjne faktycznie będą miały miejsce. No i jakie są najnowsze prognozy inflacji? Jak widzimy, mediana prognoz, mówi nam, że dane, które poznamy o godzinie 10, pokażą inflację na poziomie 18,5%. Najwyższa prognoza to jest 19,1%, najniższa to jest 17,9%, odchylenie standardowe niecałe 0,3%, więc oznacza to, że pas 18,2 do 18,8 to jest pas, którego pokonanie, gdy dane będą różniły się względem tego pasa, będą przez rynek dyskontowane w sposób bardzo dynamiczny. Powinny być przez rynek dyskontowane w sposób bardzo dynamiczny. Zobaczymy, jak bardzo będzie ta różnica odbiegała od mediany prognoz i na tej podstawie inwestorzy będą podejmowali wnioski, będą się zakładali na rynkach nawet, czy i co może się stać w polityce monetarnej, bo to jest teraz najistotniejsze. A przejdźmy do rynkowych oczekiwań co do tego, gdzie mogą być te stopy procentowe. Jak widzimy, zaczynamy od wykresu 3-miesięcznego WIBOR-u, który się nie zmienia. Na przestrzeni już ostatnich kilku tygodni niewiele się tutaj dzieje. Natomiast stawki FRA, te, które pokazują, co może się stać do września tego roku, czyli do końca letnich wakacji, już sugerują, że być może nawet do września już będzie pierwsza obniżka stóp procentowych w naszym kraju. I to jest coś nowego, co wcześniej nie było dyskontowane. Były wcześniej dyskontowane obniżki stóp procentowych, ale być może pod sam koniec 2023 roku, a wydarzenia ostatnich dni i ostatnich godzin na całym świecie powodują, że jeszcze bardziej przyspiesza oczekiwanie na to, że będzie pierwsza obniżka stóp procentowych w Polsce i ten wykres jednoznacznie to pokazuje, że te oczekiwania rosną i być może nawet jeszcze przed wrześniem będzie pierwsza obniżka stóp procentowych w Polsce, a już patrząc w perspektywie końca tego roku, inwestorzy zakładają, że mogą być nawet 3 obniżki o klasyczne 25 punktów bazowych. Dlatego też wydarzenia, które miały miejsce w ostatnich godzinach, w ostatnich dniach, jeszcze bardziej przyspieszają oczekiwania na obniżki stóp procentowych w Polsce
Inwestorzy własnymi pieniędzmi zakładają się o to, że procesy inflacyjne przyspieszą, że będziemy świadkami odwrócenia trajektorii polityki monetarnej, że będziemy w cyklu już obniżek stóp procentowych i to będziemy weryfikować w praktyce, a dzisiejsze dane makroekonomiczne będą nam pozwalały ocenić, zwiększyć albo zmniejszyć prawdopodobieństwo tego scenariusza, że procesy dezinflacyjne pozwolą na takie obniżki stóp procentowych, ponieważ moim zdaniem z tego materiału najważniejsze wnioski są takie, że przyspieszają oczekiwania co do obniżek stóp procentowych w Polsce w 2023 roku i widać to także po zachowaniu polskich obligacji. Jeszcze raz, drodzy Państwo, dla nas, tych laików, którzy na bieżąco śledzą wydarzenia na rynku, najlepszą miarą tego, czy dane, które dzisiaj poznamy, będą faktycznie wywoływały presję na zwiększenie oczekiwań co do obniżek stóp procentowych, na zwrot w polityce Rady Polityki Pieniężnej Narodowego Banku Polskiego, będzie zachowanie polskich obligacji. Jeżeli te polskie obligacje będą spadały na rentowności, będzie to oznaczało, że rynek faktycznie wierzy, że szczyt inflacji w Polsce stał się faktem. Teraz będziemy świadkami bardzo dynamicznego przyspieszenia procesów dezinflacyjnych. Tempo spadku inflacji będzie bardzo silne. I to, że rentowności polskich obligacji na fali korekty, która w ostatnich tygodniach miała miejsce, nie zbliżyły się nawet do poziomu 7% na rentowności, już nie mówiąc o tym, żeby przetestować październikowe maksima, jednoznacznie moim zdaniem świadczy o tym, że wielki kapitał, który miliardami wchodzi albo wychodzi z danego obszaru, czyli z danego kraju, wierzy w to, że procesy dezinflacyjne w Polsce przyspieszą, że szczyt inflacji w Polsce stał się faktem, że będziemy na bardzo dobrej drodze, żeby w drugiej połowie tego roku obserwować pierwsze obniżki stóp procentowych. Kolejny ciekawy wykres, gdzie mamy zachowanie polskiej obligacji 10-letniej i zachowania polskiej inflacji. Jak widzimy, rentowności polskich obligacji dokładnie wyznaczyły szczyt inflacji w naszym kraju. I to, co nawet gdyby się okazało, że dzisiaj inflacja tworzy jakieś nowe swoje apogeum, ekstremum, nie będzie zupełnie potwierdzane przez polskie obligacje, a to jest ten element, który pozwala stwierdzać, że inwestorzy traktują ten podskok inflacji tylko jako chwilową anomalię, a nie prawdziwy, realny szczyt inflacyjny. Dlatego też zobaczymy, jak się dzisiaj zachowa ta rentowność. Dla polskich obligacji już poziom 6% jest kluczowy, ale ten wykres, który teraz jest w tle, moim zdaniem ma przekazać informację taką, że korekty, które miały miejsce w całej fali BES na polskich obligacjach, sięgały około 34, 32, 31%. Dlatego też ostatnie minima na rentowności polskich obligacji są takie istotne. Gdyby się okazało, że są one pokonywane w najbliższych dniach, to byłby to sygnał, że polskie obligacje wchodzą w następną falę silnej hossy, że będziemy w następnej fazie tendencji aprecjacji cen, czyli spadku rentowności i że naprawdę wielki kapitał, który miliardami obstawia przyszłą ścieżkę inflacji i przyszłą stopę procentową, jednoznacznie chce kupować dalej polskie obligacje i wierzy w bardzo optymistyczne scenariusze w polskiej polityce monetarnej, w polskim systemie finansowym i jest to bardzo, ale to bardzo dobra informacja. I w tym momencie chciałbym jeszcze raz pokazać i powiedzieć Państwu, że mylą się te wszystkie głosy, które mówią, że w Polsce mamy ujemne, realne stopy procentowe. To jest absolutna nieprawda. Taka teza opiera się na twierdzeniu, że od tego, jaką mamy teraz stopę procentową, odejmujemy bieżącą inflację. To jest absolutnie fałszywa teza, ponieważ jeżeli bierzemy stopę procentową, która ma miejsce teraz, musimy od niej odjąć przyszłą inflację, która będzie dokładnie za rok. Jej oczywiście nie znamy, ale znamy oczekiwania inflacyjne. Jeżeli faktem będzie, że inflacja w Polsce stanie się jednopunktowa już mniej więcej od połowy tego roku, a już na pewno na początku 2024 roku będzie zbliżona do około poziomu 5%, to przy założeniu, że mamy teraz stopy procentowe nieco powyżej 6%, to widzimy, że realne stopy procentowe dla Polski są dodatnie także dla Stanów Zjednoczonych i myślę, że w tym miejscu jednoznacznie
jednoznaczne wnioski są takie, dlaczego też polskie aktywa są kupowane, ponieważ dają one realne zabezpieczenie przed inflacją na chwilę obecną. Natomiast na polskich obligacjach warto także obserwować zachowanie ETF-u na całą polską krzywą dochodowości, który jest bardzo popularny i w tym wypadku on jednoznacznie sygnalizuje, że ostatnie dni przynoszą nam odbicie od linii szyi formacji podwójne dno, a to także z technicznego punktu widzenia zachęca do polskich obligacji na całej polskiej krzywej dochodowości i to jest niezwykle optymistyczna informacja. Zobaczymy, jak zareaguje rynek krajowej waluty, ale także dowodem na to, że polskie aktywa są kupowane, jest fakt, że euro-złoty jest bardzo oddalony od maksimów, które były w lutym ustanowione. Dolar-złoty tak samo. Akumulacja polskich aktywów moim zdaniem trwa w najlepsze. I jeżeli dzisiaj utrzymamy się poniżej poziomu 4,70 na euro-złotym, 4,40 na dolar-złotym, to sygnały prozłotowe będą utrzymane i będą jeszcze bardziej zachęcały do kupowania polskich aktywów. I w tym momencie także chciałbym zwrócić uwagę, jak jeszcze cały czas bardzo atrakcyjne jest kupowanie złotego z powodu punktów swapowych. Blisko 2000 punktów swapowych można uzyskać na rynku, trzymając przez rok złotego. I co prawda ta atrakcyjność złotego spadła o połowę mniej więcej od października, ale cały czas jesteśmy na poziomach niezwykle atrakcyjnych, które były ostatnim razem obserwowane na początku 2004 roku, kiedy Polska wchodziła do Unii Europejskiej. Jak pamiętamy, zobaczmy teraz także na wykresie, ten pomarańczowy wykres sygnalizuje nam, jak bardzo silnie wtedy umacniał się złoty, że był to jeden z czynników, który doprowadził do silnej aprecjacji krajowej waluty i gdyby się okazało, że te środki z KPO są uruchamiane, jeżeli euro-dolar będzie dalej rosnął w średnim i w długim terminie, to naprawdę ja osobiście spodziewam się wielkiej aprecjacji krajowej waluty i polskich aktywów na wzór tego, co się działo 20 lat temu w latach 2004, 2007, 2008. I ten wykres moim zdaniem jest cały czas bardzo aktualny. A warszawska giełda papierów wartościowych wygląda na to, że zatrzymała się na zniesieniu 38,2% i ma ochotę na nawrót do tendencji wzrostowej, ale z technicznego punktu widzenia dopiero powrót nad poziom 1800 punktów byłby faktycznym sygnałem, że popyt na ryzyko się odradza. No i teraz jeden z kolejnych bardzo ciekawych wykresów, który obala jeden z mitów, który się pojawił w ostatnich miesiącach dotyczących polskiej sytuacji polskich finansów publicznych, które mówiły o tym, że w marcu będą jakieś kłopoty polskiego sektora finansowego, będą jakieś kłopoty z wypłacalnością Polski. Nic absolutnie takiego się nie dzieje i wykres CDS-ów na polskie obligacje, czyli takiego rynkowego ubezpieczenia na to, co się dzieje w Polsce, jednoznacznie pokazuje, że mamy do czynienia z optymistycznymi wnioskami dotyczącymi polskiej sytuacji finansów publicznych, polskiej sytuacji gospodarczej, a nie negatywnymi, więc ta teza, która się pojawiała w niektórych kręgach w ostatnich miesiącach dotyczących potencjalnych perturbacji, jest zdecydowanie obalona wydarzeniami, które się dzieją na rynkach. Absolutnie rynek międzynarodowy nie wierzy w takie jakby bzdury o kłopotach finansowych naszego kraju. I teraz przejdźmy już do rynków światowych, które cały czas niezwykle dyskontują to, co się w ostatnim czasie dzieje. Kłopoty sektora bankowego, ostatnie dane o inflacji i dzisiaj rynek także będzie musiał to zdyskontować. Będziemy poznawali następną porcję niezwykle istotnych wydarzeń makroekonomicznych, ale zobaczmy na samym początku, jak kształtują się oczekiwania co do przyszłej stopy procentowej. Jednak w rynku jest nadzieja na to, że będzie podwyżka stóp procentowych za tydzień w Stanach Zjednoczonych o 25 punktów bazowych, ale wygląda na to, że to według rynku będzie ostatnia podwyżka stóp procentowych. Przypominam, są głosy o tym, że nie będzie żadnej podwyżki stóp procentowych, że nawet będzie obniżka stóp procentowych, dlatego też rozchwianie oczekiwań jest bardzo duże i to także będzie powodowało, że kolejne dni na rynku światowych aktywów będą niezwykle interesujące. Rynek spogląda cały czas na zachowanie amerykańskich obligacji dwuletnich, one lekko odbijają, potwierdzając także średnią 200-sesyjną na wykresie dziennym. Ta średnia także zadziałała na amerykańskich obligacjach 10-letnich.
No i prawdopodobnie do Fedu tutaj nic nowego się nie wydarzy, ale oczywiście kłopoty sektora finansowego, jeżeli będą cały czas wykazywane, mogą zmienić to nastawienie. Dzisiaj z danych makroekonomicznych poznamy inflację producencką dla Stanów Zjednoczonych. Te dane oczywiście także będziemy ściśle monitorować. Poznamy wskaźnik New York Empire o godzinie 13:30. Poznamy dane o sprzedaży detalicznej, które także będą miały duże znaczenie, i produkcję przemysłową dla strefy euro, na którą będziemy także zwracać baczną uwagę. Euro-dolar, utrzymując się nad poziomem 1,07, faworyzuje scenariusze prowzrostowe. Warto o tym pamiętać, że jest to bardzo sprzyjająca informacja dla rynków ryzyka, a fakt, że indeks Standard & Poor's wczoraj wrócił nad poziom 3900 punktów, oznacza, że średnia 200-sesyjna na wykresie dziennym, którą widać na wykresie, cały czas walczy i że rynek broni się jak może przed tym, żeby przetestować średnią 200-sesyjną na wykresie tygodniowym. Na następnym wykresie ją bardzo dokładnie widać, dlatego ten poziom 3900 punktów ma tak duże znaczenie, a cały czas coraz większą relatywną siłę pokazują europejskie akcje i myślę, że tutaj kapitał płynie bardzo wyraźnie i coraz większym relatywnym strumieniem. Obserwujemy także zatrzymanie impulsu wzrostowego na cenie złota. W tym wypadku widać jednoznaczny wpływ zachowania rentowności na zachowanie ceny złota, czyli mówiąc innymi słowami, złoto nie lubi, jak rentowności amerykańskich obligacji rosną, i warto to wykorzystać dla tradingu. Natomiast moim zdaniem także niezwykle interesujące rzeczy zaczynają się dziać na ropie naftowej, która testuje wsparcie $70. Przypominam, to jest miejsce, gdzie Amerykanie odnawiają strategiczne zapasy ropy naftowej. Natomiast jeżeli doszłoby do pokonania tego poziomu $70, byłaby to bardzo dobra informacja dla perspektyw inflacyjnych i oczywiście zwiastowałaby ruch nawet w okolicy $55, ponieważ kilkumiesięczna konsolidacja zwykle i z wybicia z takiej formacji, z takiego zatrzymania mamy do czynienia z bardzo dynamicznym ruchem, więc jestem też ciekawy, co się wkrótce wydarzy na ropie naftowej. Bitcoin cały czas jednak walczy o poziom $25,000, to jest średnia 200-sesyjna na wykresie tygodniowym plus linia szyi formacji odwrócony RGR, dlatego też wydarzenia na Bitcoinie należy moim zdaniem niezwykle intensywnie obserwować. Zachowanie euro-dolara, który rośnie, faworyzuje scenariusze prowzrostowe, warto o tym pamiętać. No i zobaczymy, co się dzisiaj wydarzy. Przed nami następna fascynująca sesja na rynkach światowych. Przygotowujemy się już pod jutrzejsze ECB oraz pod Fed, który w przyszłym tygodniu będzie miał miejsce, i rynek musi zdyskontować ostatecznie dane o inflacji, które poznaliśmy wczoraj dla Stanów Zjednoczonych. Jaka będzie inflacja w Polsce za luty? Obserwujmy wydarzenia po godzinie 10 w naszym kraju. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I oczywiście zachęcam do tego, żeby wziąć udział w kolejnym spotkaniu w kawiarni Agere Contra. Jak zarabiać na surowcach podczas kryzysu, to jest temat tego spotkania, i zachęcam także, żeby w przyszłym tygodniu 24-25 marca wziąć udział w bezpłatnym wielkim wydarzeniu Invest Caps w Krakowie. Zapraszam, zachęcam, życzę dzisiaj stopy zwrotu i miłego dnia. Pozdrawiam.